Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wygląda proces składania figurek do gier bitewnych? A może najbardziej cieszy Cię ich malowanie i chcesz dowiedzieć się, od czego zacząć i co będzie Ci potrzebne? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. W tym materiale pokażę Ci krok po kroku, jak sam podchodzę do przygotowania figurek. Tak jak mechanik nie naprawi samochodu bez narzędzi, tak i my potrzebujemy kilku, które pozwolą wygodnie rozpocząć pracę. I nie chodzi tutaj o szarą taśmę do wszystkiego. W pierwszej kolejności polecam kupić małe cążki boczne do plastiku oraz pilnik. Na początek nie muszą to być narzędzia z górnej półki, chociaż takie mogą posłużyć dłużej. Za te, które widzicie na materiale, zapłaciłem kilkanaście złotych, a służą już mi kilka dobrych miesięcy. W przyszłości polecam też zaopatrzyć się w bardziej różnorodne pilniki, ponieważ podstawowym czasami ciężko manewrować w ciasnych zakamarkach figurki. Kolejna sprawa to nożyk do zeskrobywania linii spoin po procesie odlewania figurek. Ja osobiście lubię nożyk z odłamywanymi ostrzami. Myślę, że prawie każdy znajdzie coś takiego w domu, a jeśli nie, to też nie kosztuje fortuny. Do mniej dostępnych miejsc polecam także mały skalpel modelarski, taki jak na zdjęciu. Nie zapomnijcie też o klejach. Przede wszystkim potrzebujecie kleju dedykowanego do plastiku, np. Tamiya. Działa on w ten sposób, że aplikowany na powierzchnię rozpuszcza cienką warstwę plastiku. Następnie po krótkim czasie wiąże, co łączy ze sobą elementy figurki i można powiedzieć, że spawa je ze sobą. Warto też przy okazji kupić klej cyjanoakrylowy, czyli inaczej kropelkę. Przydaje się czasem do przyklejania figurki do podstawki lub drobnych dekoracji. Wiąże szybko i mega mocno. I ostatnimi materiałami, które polecam na start, są wypełniacze. Ja używam Milliput do dużych ubytków, natomiast jeśli chcecie wypełniać mniejsze szczeliny, to polecam Liquid Green Stuff. A i zapomniałbym o najważniejszym. Potrzebujecie też trochę wyprasek do składania. Przejdźmy teraz do instrukcji. Zwykle każdy zestaw figurek ma swój poradnik, jak po kolei złożyć model. Na materiale widzicie książeczkę z zestawu Age of Sigmar z Caventide. Na pierwszej stronie widnieje spis elementów, jakie znajdują się w pudełku, wypraski i podstawki. Możecie też znaleźć fajną miarkę do podstawek, żeby zobaczyć jakiego są rozmiaru. W tym przypadku znalazłem 40 mm, która nada się do figurki, którą będziemy składać. W tej instrukcji zamieszczone są także informacje z zębatkami, mówiące nam, że mamy do wyboru jedną z dwóch opcji składania figurek. W tym przypadku z wielkim młotem lub młotem i tarczą oraz cyferki z pomarańczowym tłem informujące, ile takich modeli możemy złożyć. Warto też zwrócić uwagę na cyfry kolejności składania, które są odzwierciedlone też na wypraskach. W tym przypadku wszystkie cyferki poprzedzone są literką E. W końcu nadszedł czas na główną część materiału, czyli przejście do składania. Poskładamy figurkę Vindictora z banerem. Składanie zwykle zaczynam od przejrzenia instrukcji i znalezienia wszystkich elementów, które będą potrzebne do złożenia figurki. Jeśli nie jest to zbyt skomplikowany model, ma tylko kilka części, to zwykle wycinam wszystkie elementy naraz. Jeśli natomiast jest duży, składający się z kilkudziesięciu części, to robię to stopniowo, żeby się nie pogubić. Dla bezpieczniejszego wydobywania części z wyprasek polecam wycinać je z nadmiarem plastiku, używając do tego płaskiej strony cążek. Chodzi o to, żeby przypadkiem nie uciąć komuś palca albo innej części ciała. Najgorzej, jak robi się bezręcznie. Resztę plastiku można zawsze pozbyć się później, ale już ciężej jest naprawić brakujący element. Kiedy już wytniecie co trzeba, przystępujemy do kolejnej części, czyli oczyszczania elementów. Tak jak wcześniej, używamy cążek, przykładając ich grzbiet, tym razem blisko plastiku, by ładnie pozbyć się odstających odpadków. Róbcie to powoli i precyzyjnie, a na pewno Wam się to uda. No chyba, że spieszycie się na jakiś turniej. Nie zawsze po odcięciu cała powierzchnia jest gładka. Warto wtedy lekko ściąć nadmiar odstającego plastiku ostrym nożykiem. To samo tyczy się spoin, które wystarczy, że lekko zeskrobiecie. Zwykle wystarczy kilka razy przejechać ostrzem, a same znikają w oczach. Alternatywnie można je spiłować też pilnikiem.
Często jeśli używam pilnika, to stosuję cieniutką warstwę kleju do plastiku, żeby wygładzić dodatkowo powierzchnię. Rozpuszcza on wszystkie pyłki plastiku i mniejsze pozostałości, tworząc jednolitą warstwę. Następnie, kiedy wszystkie elementy przeszły proces upiększania, pozostało nam złożyć figurkę. Zwykle sprawdzam na początek, czy wszystkie elementy pasują i nie trzeba czegoś dopiłować, a następnie zaczynam je sklejać. Tutaj ważna uwaga, nie lejcie kleju jak strażak wody na płonący budynek. Wystarczy mała kropla, żeby zespawać ze sobą części. Nie chcemy przecież zepsuć wszystkich detali i zdobień na figurce. Warto też nie sklejać elementów, które utrudniają dostęp do malowania innych części. Na przykład tarcze i inne zasłaniające części warto dopiero przykleić na koniec, kiedy już cała figurka jest pomalowana. I ostatnia czynność, czyli umieszczenie figurki na podstawce. Ja, jeśli się da, to nie przyklejam modelu przed malowaniem, żeby później łatwiej go odczepić. To pozwala mi na ładne wykończenie podstawki bez brudzenia pomalowanej figurki. Na sam koniec mam dla Was jeszcze małe rady z wypełnianiem szczelin. Na jednej figurce specjalnie nie dokleiłem idealnie ręki. W takim przypadku powstała brzydka mała szczelina, którą łatwo jest wypełnić Liquid Green Stuff. Używam do tego lekko wilgotnego, starego pędzla i nakładam małą ilość na wybrane miejsce. Następnie wygładzam je tak, żeby jak najbardziej zmniejszyć jego widoczność. Warto tutaj użyć mokrego pędzla, żeby wszystko ładnie się wygładziło. Nadmiar zielonego błota wycieram delikatnie, żeby nie zastygło na pozostałych powierzchniach. Jeśli efekt jest niewystarczający, to nakładam po wyschnięciu kolejne warstwy. Druga figurka miała bliskie spotkanie z sążkami. W tym przypadku większy ubytek wypełniam miliputem. Odmierzyłem równe porcje dwóch składników masy, by ją aktywować. Następnie delikatnie umieściłem małą porcję w dziurze i wygładziłem specjalnym silikonowym pędzlem do rzeźbienia. Warto posmarować powierzchnię kroplą wody, żeby masa stała się bardziej plastyczna. To pozwala pozbyć się nierówności jeszcze lepiej. I tak prezentują się obie biedne figurki. Jak widzicie, da się je uratować mimo uszkodzeń czy niepoprawnego złożenia. W kolejnych materiałach pokażę Wam, jak takie figurki przygotować do malowania, czyli nieco wyjaśnię zagadnienie podkładowania. Ale na tą chwilę to wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się przyda. Do zobaczenia!